tym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać nabieranie oczek metodą Judy Becker. Jest to rodzaj tymczasowego nabierania oczek, z angielskiego Provisional Custom, który umożliwia nam rozpoczęcie robótki tak, aby można było przerabiać jej obie strony, czyli na przykład tutaj w tym wypadku mamy przerobioną jednocześnie przednią i tylnią część naszej robótki, z jednoczesnym uniknięciem szwu tutaj na górze. Czyli jak widzicie, tutaj w żaden sposób nasza dzianina nie jest zszywana. I właśnie to nabieranie polega na tym, że zaczynamy nabierać oczka w tym miejscu, no i później przerabiamy naszą dzianinę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ta technika ma wiele zastosowań. Bardzo często jest wykorzystywana na przykład w mitenkach albo w skarpetkach przerabianych w okrążeniach. Jeśli chcemy rozpocząć przerabianie od palców, ale chcemy uniknąć zszywania tej robótki tutaj na górze, to właśnie na przykład wybieramy tą metodę Judy Becker. I to nabieranie, tak na dobrą sprawę, jest odwrotnością zamykania oczek metodą Kitchener, czyli chcemy uzyskać płynne przejście również tutaj na jakby szczycie naszej robótki, gdzie ściek nam płynnie przechodzi oczka jedne w drugie, na drugiej stronie naszej robótki. Nabieranie zaczynamy od przygotowania sobie dłuższego końca nitki, dokładnie tak jak w klasycznym nabieraniu oczek, czyli odmierzamy sobie taką długość nitki, która będzie nam potrzebna do nabrania oczek. Następnie bierzemy dwa druty i układamy je jeden nad drugim, czyli mam górny drut i mam dolny drut. I jak widzicie, wybrałam tutaj druty też w dwóch różnych kolorach, po to, żebyście widzieli, co się dzieje na każdym z tych drutów. I pierwszy krok to jest ułożenie naszej nitki, którą sobie tutaj odmierzyliśmy, na naszym górnym drucie. I tą nitkę układam w ten sposób, żeby od razu przypominała mi oczko prawe w metodzie kontynentalnej, czyli narzucam sobie taką pętelkę na drut. I to oczko od razu będzie oznaczało moje pierwsze narzucone oczko tutaj na górny drut. Następnie układam sobie moje dwie nitki na palec wskazujący i na kciuk. Tutaj na palcu wskazującym powinna się znajdować nitka, która jest przy kłębku, natomiast tutaj na kciuku powinien się znajdować koniec nitki. Czyli w ten sposób układam sobie obie niteczki na moich palcach. No i teraz mogę zacząć już nabieranie oczek. Nitka na palcu wskazującym będzie nabierać nam oczka na dolny drut, a nitka na kciuku będzie nabierać nam oczka na górny drut. Oczka nabieramy naprzemiennie, czyli to oznacza, że będziemy nabierać jedno oczko na górny drut, jedno oczko na dolny drut. Znowu jedno oczko na górny drut, jedno oczko na dolny drut. Mam już pierwsze oczko nabrane na górnym drucie, więc teraz muszę nabrać oczko na dolnym drucie. I to oczko będę nabierać w ten sposób, że teraz nitkę na palcu wskazującym prowadzę pod dolnym drutem, narzucam tą nitkę na dolny drut w ten sposób i wracam do pozycji wyjściowej, tak żeby ta nitka była poprowadzona za górnym drutem. I mam oczko dodane. I teraz, tak jak powiedziałam, nabieramy oczka naprzemiennie, więc teraz dodaję oczko na górnym drucie, tutaj używając tej nitki na kciuku. W tym wypadku prowadzę tą nitkę tutaj z tyłu pomiędzy drutami i zarzucam na drut w ten sposób i wracam do pozycji wyjściowej za drutami. I nabrałam oczko na górny drut. I teraz muszę nabrać oczko na mój dolny drut, czyli tą nitkę na palcu wskazującym prowadzę pod dolnym drutem, narzucam na drut i wracam, prowadząc nitkę tutaj za górnym drutem. I znowu teraz sobie nabiorę oczko na górny drut, czyli tą nitkę prowadzę pomiędzy tutaj moimi drutami, zarzucam na drut i wracam z tyłu. I teraz nabieram oczko tutaj na dolnym drucie, czyli prowadzę nitkę pod drutem, narzucam na drut i wracam, trzymając tutaj nitkę za górnym drutem. To narzucanie nitki na druty, prowadząc tak na dobrą sprawę nitkę od spodu i narzucając na drut, czyli w tym wypadku w ten sposób i w ten sposób, powodują, że automatycznie te oczka, które tutaj nabraliśmy, one są ułożone tak jak oczka w metodzie kontynentalnej. Natomiast można tą nitkę również poprowadzić, narzucając na drut od góry. Czyli teraz tak, w tym wypadku mogłabym poprowadzić tą nitkę w ten sposób
I w przypadku oczka dolnego mogłabym poprowadzić tą nitkę w ten sposób. I to nie jest błąd, tylko to powoduje, że oczko w tym momencie nam się ułoży, tak jak w metodzie wschodniej. I teraz później przerabiając to oczko w pierwszym rzędzie, tudzież okrążeniu, trzeba mieć tego świadomość i w odpowiedni sposób przerobić te oczka, żeby wyszedł nam taki ściek, jaki po prostu chcemy mieć w naszej dzianinie. Ja sobie te 2 oczka tutaj zostawię, po to, żeby później Wam pokazać właśnie, jaka jest różnica. I teraz wrócę do tego klasycznego nabierania oczek, czyli nabieram oczko, narzucając nitkę od spodu na drut. I tutaj też nabieram oczko, narzucając nitkę od spodu na drut. I tutaj nabieracie tych oczek tyle, no ile potrzebujecie dla swojego projektu. I to jest tyle, jeśli chodzi o samo nabieranie oczek. Może jeszcze taka ważna uwaga do dopowiedzenia. Oczywiście na każdym z drutów musicie mieć dokładnie taką samą liczbę oczek. I teraz słuchajcie, również to ostatnie oczko nabrane, ono tutaj jest dość luźne, więc to, co możecie zrobić, to sobie po prostu obkręcić jeden raz tutaj nitkę, żeby troszeczkę jakby ustabilizować to oczko, żeby ono nam się nie rozwiązało. To jak dalej te oczka będziecie przerabiać, zależy tak na dobrą sprawę od tego, jaką konstrukcję chcecie zastosować. Ja mam dla Was tutaj 3 przykłady, ale na pewno zastosowań jest więcej. Pierwszy przykład, najpowszechniejszy, to jest przerabianie po prostu w okrążeniach. Zaczynamy od przekręcenia drutów o 180 stopni. Tak teraz, żeby mój dolny drut był moim górnym drutem. Wyciągam dolny drut i przy jego użyciu po prostu przerabiam wszystkie oczka z górnego drutu na prawo. I tutaj mam przykład tego oczka narzuconego w ten sposób, żeby powstało mi oczko wschodnie. No jak widzicie, teraz to oczko jest ułożone w inny sposób niż pozostałe oczka. Żeby wyszło mi zwykłe oczko prawe, to muszę teraz to oczko przerobić przez tylną nitkę. Gdybym przerobiła przez przednią nitkę, to wyszłoby mi po prostu oczko przekręcone. No i pozostałe oczka już są ułożone tak jak w metodzie kontynentalnej. Po przerobieniu wszystkich oczek przekręcam teraz moją robótkę znowu o 180 stopni. Wciągam mój drut w oczka. Teraz wyciągam dolny drut. I teraz przerabiam wszystkie oczka na drugim drucie. Znowu tutaj mam to oczko, które zostało narzucone w sposób wschodni, więc znowu przerabiam to oczko przez tylnią nitkę. No i przerabiam wszystkie oczka do końca. No i teraz te 2 kroki powtarzam, czyli znowu przekręcam moją robótkę o 180 stopni, wciągam drut w oczka, wyciągam dolny drut i przerabiam wszystkie oczka na drucie. Znowu przekręcam robótkę o 180 stopni, wciągam drut, wyciągam ten drut i przerabiam wszystkie oczka na drucie.
tutaj po środku jest jakby linia nabierania naszych oczek. Tej linii tutaj nie widać, ponieważ nie tworzymy w tym nabieraniu szwa. Natomiast jeżeli teraz sobie złożymy naszą robótkę w pół, no to powoli nam się właśnie zaczyna tworzyć nasz docelowy kształt. I teraz kontynuujemy po prostu przerabianie w okrążeniach, aż uzyskamy taką długość robótki, jaką chcemy. Ten sposób da nam taką konstrukcję. Tutaj jest linia naszych nabierania oczek, no i powstanie nam taka jakby trochę taki łódkowy kształt. Jak widzicie, przerabiamy dzianinę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, no i ona jest tutaj z każdej strony również zamknięta, ponieważ przerabiamy cały czas w okrążeniach. I to jest taka konstrukcja, która ma zastosowanie na przykład w mitenkach, kiedy zaczynamy od palców, albo na przykład w skarpetkach, kiedy zaczynamy od palców. Drugi sposób to jest przerobienie w ogóle oddzielnie oczek na górnym drucie, oddzielnie oczek na dolnym drucie i najpierw przerobienie robótki naszej w tym kierunku, a później przerobienie naszej robótki w tym kierunku. I tu możemy po prostu przekręcić robótkę na lewą stronę, wyciągamy nasz dolny drut i teraz przerabiamy oczka tutaj na górnym drucie na lewej stronie. Teraz przekręcamy robótkę na drugą stronę i teraz te same oczka przerabiamy na prawej stronie. A w tym czasie te oczka z drugiego drutu, one po prostu sobie spoczywają, my z nimi, na żyłce, my z nimi nic nie robimy. Znowu przekręcam robótkę na drugą stronę. I przerabiam oczka na drugiej stronie. Cały czas te same oczka z tego samego drutu. I w ten sposób kontynuujemy, no aż uzyskamy jakąś tam długość robótki w tą stronę. I później te oczka, no w zależności od tego, co chcecie zrobić swoją dzianiną, albo możecie zamknąć, albo możecie cały czas zostawić je takie otwarte, bo być może dalej będziecie w jakiś sposób je przerabiać i w takim wypadku trzeba je po prostu zabezpieczyć na żyłce. No i później można oczywiście wziąć nowy kawałek nitki no i po prostu zacząć przerabiać te oczka, które mieliśmy nabrane na drugim drucie w drugą stronę. Trzeci sposób na przykład to jest wykorzystanie Magic Loopa do przerabiania w rzędach. Takie przerabianie da nam konstrukcję zbliżoną do tej konstrukcji, jeśli chodzi o przerabianie Magic Loopem w okrążeniach, natomiast będziemy mieli z jednej strony robótkę zamkniętą, tak jak w przypadku przerabiania w okrążeniach, a z drugiej strony ta robótka będzie otwarta, ona będzie miała taki kształt. Taki kształt na przykład możecie wykorzystać do przerabiania kapturów od góry do dołu. Ponieważ tutaj mieszamy ze sobą przerabianie w rzędach i przerabianie w okrążeniach, to tam, gdzie będziemy chcieli, żeby powstała właśnie nam jakby ta przestrzeń, ta część otwarta, żeby robótka się nie łączyła, będziemy ją po prostu przekręcać z prawej na lewą stronę i z lewej na prawą stronę, a tam, gdzie chcemy, żeby ta robótka była połączona, no to będziemy przekręcać naszą robótkę tak jak w Magic Loopie. W tym wypadku zaczynamy tak jak w klasycznym Magic Loopie, czyli przekręcamy naszą robótkę o 180 stopni, wyciągamy dolny drut i przerabiamy wszystkie oczka na górnym drucie. Na końcu przekręcamy robótkę o 180 stopni, wciągamy drut, wyciągamy dolny drut i przerabiamy teraz oczka na górnym drucie. Znowu.
I teraz przerobiliśmy zarówno oczka z jednego drutu, jak i z drugiego drutu raz, czyli raz na prawej stronie i raz na prawej stronie. I teraz normalnie w Magic Loopie w okrążeniach znowu przekręcilibyśmy naszą robótkę o 180 stopni i przerabiali cały czas na prawej stronie, ale teraz w rzędach my zamiast przekręcać robótkę o 180 stopni, jeśli chodzi po prostu do góry nogami, przekręcamy robótkę na lewą stronę i teraz przerabiamy rząd na lewej stronie, czyli na lewej stronie teraz przerabiamy tutaj oczkami lewymi. W tym miejscu przekręcam moją robótkę o 180 stopni, tak jak w Magic Loopie. Wciągam drut, wyciągam drut i teraz przerabiam oczka z drugiego drutu na lewej stronie. I w ten sposób przerobiłam oczka na lewej stronie, zarówno z jednego, jak i z drugiego drutu. I teraz przekręcam moją robótkę na prawą stronę. I teraz na prawej stronie przerabiam oczka na jednym drucie. Właściwie teraz powtarzam tutaj te dwa kroki. Na końcu drutu przekręcam robótkę o 180 stopni, tak jak w Magic Loopie. Wciągam drut, wyciągam drut i przerabiam oczka na drugim drucie. Znowu przerobiłam wszystkie oczka na prawej stronie. Przekręcam w związku z tym moją robótkę na lewą stronę i teraz wykonuję te same kroki na lewej stronie, czyli na lewej stronie przerabiam wszystkie oczka na jednym drucie. Na końcu przekręcam robótkę o 180 stopni. I przerabiam wszystkie oczka na lewej stronie na drugim drucie. Na końcu przekręcam moją robótkę na prawą stronę. No i powtarzam te kroki znowu. Na prawej stronie wszystkie oczka, później wracam na lewej stronie. Na prawej wracam na lewej. I w ten sposób przerabiacie, aż uzyskacie taką długość robótki, jaka Was interesuje.